Cześć, tylko niewielka część Polaków w sposób jasny neguje zmianę klimatu. I to jest bardzo pocieszające, że zdecydowana większość z nas zdaje sobie sprawę z powagi tych zmian. Natomiast to, co trochę niepokoi, to fakt, że 40% Polaków uważa, że nie jest w stanie nic zrobić, żeby te zmiany spowolnić. Klimat jest dobrem publicznym, czyli takim, z którego wszyscy korzystamy, ale też na które wszyscy wpływamy. Właśnie z tego powodu skuteczne dbanie o klimat wymaga wspólnego działania. Natłok złych informacji dotyczących zmian klimatu może przygłębiać i zniechęcać do działania, ale jest naprawdę mnóstwo drobnych, codziennych czynności, które będą miały pozytywny wpływ na zmianę klimatu. I dzisiaj chciałbym Wam przedstawić przykłady takich działań, które będą dotyczyły wody w ekosystemie, transportu i wyborów konsumenckich. Wraz ze zmianą klimatu maleje dostępność słodkiej wody dla organizmów żywych, a w dużej mierze to właśnie one zatrzymują wodę w środowisku i umożliwiają jej ponowne wykorzystanie. Wskutek suszy dochodzi do degradacji całych ekosystemów. Zwiększa to prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnej klęski żywiołowej i wpływa na klimat. Ja z moją rodziną na biwaki, na wycieczki rowerowe, na jednodniowe wyjścia w góry, czy nawet na trening, do pracy, do szkoły używamy wody kranowej. Jednorazowe plastikowe butelki zastąpiliśmy po prostu trwałymi butelkami z tworzywa, które możemy wykorzystywać przez wiele lat. Taka prosta rzecz jak zastąpienie jednorazowej butelki plastikowej pojemnikiem wielorazowym wpływa na klimat w kilku aspektach. Po pierwsze, redukujemy ten niepotrzebny jednorazowy plastik. Po drugie, ta plastikowa butelka musi zostać wyprodukowana. One są produkowane z tworzyw sztucznych, a te są produkowane z ropy naftowej. I w końcu, kiedy już ta butelka zostanie wyprodukowana, musi zostać dostarczona do nas, do finalnego odbiorcy, więc wchodzi w to transport. Najpierw z miejsca produkcji do hurtowni, potem z hurtowni do sklepu, do odbiorcy detalicznego. I te wszystkie kroki możemy zredukować, korzystając z wody kranowej, która w naszych wodociągach musi być zdatna do picia. Będzie to też bardzo pozytywna zmiana dla naszego portfela. Cena wody kranowej w Polsce różni się w zależności od tego, gdzie mieszkamy, ale można przyjąć, że będzie to około kilkunastu złotych za metr sześcienny, czyli kilkanaście złotych za 1000 litrów wody zdatnej do picia. Woda butelkowana to 2-3 zł za butelkę, za 1,5 litra, także kalkulacja jest bardzo prosta. Kolejne działanie, które może podjąć wielu z nas, to ograniczenie tak zwanej betonozy, wpływ na nasze najbliższe otoczenie. Jeśli mamy działki, ogródki, możemy zaopiekować się osiedlowym trawnikiem, to postarajmy się, żeby tam było jak najwięcej roślin, a jak najmniej tworzyw i materiałów, które nie mają zdolności do zatrzymywania wody. Jeśli wszystko wybetonujemy, wszystko wybrukujemy, to woda opadowa bardzo szybko odpłynie z takiego miejsca i trafi prosto do sieci kanalizacyjnej albo do uregulowanej rzeki, która bardzo szybko tą wodę odprowadzi. A nam zależy, żeby tą wodę zatrzymać w środowisku jak najdłużej. Więc zmieniajmy nasze otoczenie, nasze najbliższe otoczenie, sadźmy jak najwięcej roślin. Najlepszym rozwiązaniem jest kwietna łąka. Zatrzymuje wodę w glebie, pięknie wygląda i pachnie i nie trzeba jej tak często kosić. A im częściej kosimy, tym mniej wody zostawiamy w ekosystemie. Tak prosta rzecz jak koszenie trawnika będzie wpływała na to, ile wody zachowamy w naszym najbliższym otoczeniu. Im większa powierzchnia liści tych roślin, tym więcej wody zatrzymamy. Unikajmy tworzenia tak zwanych wysp ciepła. To zjawisko powstające w miastach bierze się z tego, że nagrzewamy bardzo duże ilości betonu i przez to w mieście jest wyraźnie cieplej niż na terenach zielonych. Kolejne działania, które możemy wdrożyć w nasze codzienne życie, będą dotyczyły transportu. Międzynarodowy Zespół do Spraw Zmiany Klimatu w 2022 roku opublikował raport, z którego wynika, że transport odpowiada za 23% antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych. Największe emisje powoduje transport drogowy, około 70%, dalej transport lotniczy 12% oraz transport morski około 11%. Oczywiście nie wszyscy z nas będą mieli możliwość wyboru na co dzień różnych środków transportu, ale może mamy możliwość, żeby dojechać do pracy rowerem, albo autobusem, albo pociągiem i zrezygnować z tego samochodu. Nawet jeśli to ma być raz w tygodniu i zamiast 5 razy
raz pojedziemy rowerem, no to tak naprawdę ograniczymy emisję o 20%. Jeszcze kilkanaście lat temu poruszanie się rowerami po miastach nie było tak proste. Obecnie w wielu miastach mamy bardzo komfortowe rozwiązania. Ja mieszkam w niewielkim śląskim mieście, gdzie od kilku lat sprawnie funkcjonuje centrum przesiadkowe, ścieżki rowerowe oraz wypożyczalnia zeroemisyjnych hulajnóg. Może na zakupy uda się pojechać rowerem, może do lokalnego sklepu zamiast podjeżdżać samochodem możemy zabrać rower i zapakować nasze zakupy w sakwy, w ten sposób redukując emisję w takich codziennych czynnościach. My wraz z innymi rodzicami dzieci z naszej szkoły ustanowiliśmy grafik dowozu dzieci do szkoły i dzięki temu zamiast 3 samochodów każdego dnia do szkoły nasze dzieci dowozi tylko 1 samochód. Może i w Waszej sytuacji takie rozwiązanie będzie możliwe do zrealizowania, bo to znowu jest takie działanie, na którym mamy kilka korzyści. Ograniczamy emisję, ale też oszczędzamy czas, no i pieniądze. Naszym świadomym wyborem jest też to, żeby coraz częściej wakacje spędzać lokalnie, ograniczając tym samym konieczność transportu lotniczego, który stanowi najszybciej rozwijające się źródło emisji gazów cieplarnianych. Nie trzeba jechać daleko, aby przeżyć przygodę. Lokalną podróż łatwiej odbyć na rowerze lub transportem publicznym. A jeśli ten wyjazd faktycznie wymaga lotu samolotem, to jeśli to możliwe, wybierajmy połączenia z najmniejszą liczbą przesiadek. To wyraźnie ograniczy ślad węglowy naszej wyprawy. Pandemia sprawiła, że wróciliśmy do odkrywania tego, co jest bliżej nas. Powrót do prostych zabawek, zabaw na podwórku, gier terenowych. To świadomy wybór, którego dokonaliśmy w naszym domu. Nasze dzieci nie będą nas kochać bardziej tylko dlatego, że dostaną 5. zabawkę, ale czas spędzony z tatą na rowerze albo z mamą na wycieczce w górach na pewno zrobi na nich większe wrażenie i zostanie w pamięci. Staramy się wychować świadomych obywateli, którzy nie będą żyli w strachu przed nieuchronnością zmian klimatycznych, ale poczują sprawczość i będą mieli świadomość tego, że ich działania mogą faktycznie wpływać na zmianę tego, co się dzieje z naszą Ziemią. No i na koniec takimi codziennymi czynnościami, które wpływają na zmianę klimatu, będą nasze wybory konsumenckie. Mówiąc o decyzjach zakupowych, warto przede wszystkim skupić się na tym, żeby nie marnować żywności. Wyrzucając jedzenie, marnujemy ogromne ilości wody i zwiększamy ślad węglowy. Jak wynika z badań prowadzonych w ramach kampanii Nasz Klimat, większość Polaków deklaruje, że stosuje w kuchni rozwiązania zapobiegające marnowaniu żywności. 61% modyfikuje dania tak, by móc zjeść je w kolejnych dniach, a 55% mrozi lub wekuje niewykorzystaną żywność. Co ciekawe, specjalistami w podejściu Zero Waste w kuchni można nazwać rodziców, którzy częściej niż ogół Polaków dbają o to, by nie marnować żywności. Plastik dziś postrzegamy jako źródło najbardziej niekorzystnych odpadów, jednak wytworzenie plastiku często pochłania mniej zasobów niż wytworzenie produktów o pochodzeniu naturalnym. Więc sam plastik w sobie nie jest zły, ale musi spełniać jeden podstawowy warunek. Nie może to być przedmiot jednorazowego użycia. Torba papierowa również ma swój koszt ekologiczny. Jeśli mamy jej użyć tylko raz, to lepiej wybrać trwałą torbę syntetyczną, plastikową, którą już mamy w domu. Najbardziej ekologiczne jest to, co już masz, nawet jeśli jest to plastikowe. Spróbujmy codziennie skierować trochę energii na działania na rzecz klimatu, bo to będzie nasz spadek dla dzieci i wnuków. Działajmy wspólnie dla dobra przyszłych pokoleń.